Dobra, jestem. Poczytałam sobie komentarze pod ostatnim filmem i tak widzę, że sporo osób ma, nie wiem czy może zarzuty, ale takie jakby pretensje o to, że zaczęłam jakiś temat, a później go nie kończę, opowiadając historię o tym, jak próbowałam dotrzeć na lotnisko. I że coś się wydarzyło i że mogło to się źle skończyć i że w ogóle mogliśmy nie dojechać na lotnisko i nie polecieć na wakacje. W sumie nie jest to żadna jakaś tam wielka tajemnica, ale po prostu chodzi o to, że czasami nie chcę mówić do końca pewnych rzeczy, dlatego że niektórzy strasznie sobie dopowiadają różne rzeczy, różne historie. To jest potem wyciągane gdzieś tam na forum publicznym, dziewczyny się rozpisują i po prostu domniewają, co się mogłoby wydarzyć, albo co zrobiłam, albo jaka to ja nie jestem i w ogóle straszne rzeczy. Ale w sumie z drugiej strony nie wiem, czym ja się przejmuję, szczerze mówiąc, i powinnam to totalnie olać. Też są osoby, które może nawet nie powinny wiedzieć czy słyszeć o tym, ale z drugiej strony też w sumie co mi szkodzi? Więc tak, sorry, no może faktycznie trochę tak lawiruję, ale no jakby nie dzieje się to bez powodu. Niemniej jest to historia, która nie była z mojej winy. Absolutnie. Jest to czysty, losowy przypadek, który mógłby zdarzyć się totalnie każdemu. Akurat zdarzył się mi, co nie znaczy, że u kogoś, nie wiem, będzie podobny problem, ale pewnie może się pojawić podobna sytuacja, więc w sumie mogę Wam powiedzieć, co się stało. W ogóle chyba ważniejsze też będzie to, w jaki sposób zareagowałam i jak nam udało się w końcu dotrzeć na to lotnisko i dotrzeć na Sardynię. W każdym razie chodzi o to, że miałam wylot z Katowic na Sardynię. Z Katowic połączenie po prostu było najtańsze i to już w jakimś tam filmie poprzednim Wam mówiłam, że jeśli chcecie lecieć na Sardynię za fajne pieniądze, no to bardzo tanie połączenie jest z Katowic do Alghero, gdzie za jedną osobę w obie strony zapłaciłam 500 zł. No i to jest bardzo spoko cena jak na Sardynię, no bo ogólnie Sardynia jest droga. Z Poznania wyloty były bardzo drogie, więc jeśli, nie wiem, jesteście ze Śląska, z okolic, no to bardzo Wam polecam. Właśnie Katowice, Pyrzowice, stamtąd sobie wylecieć na Sardynię, popatrzcie sobie. No i musieliśmy pokonać tę drogę, to jest jakieś 400 km aż do Katowic. No i akurat wylot miałam z samego rana, no i nie miałam innej opcji jak dotrzeć tam niestety nocą, bez żadnego noclegu w Katowicach. Oczywiście byłoby wygodniej znaleźć sobie nocleg w Katowicach, przenocować i na spokojnie gdzieś tam taksówką wyruszyć sobie na lotnisko. Ale akurat tak się złożyło, że musiałam jechać nocą. Ja w ogóle chciałam jechać pociągiem, ale okazało się, że w ogóle nie ma biletów już nocnych, że wszystko jest wykupione, ale to też o tym mówiłam, więc ostatecznie no zadecydowałam, że pojadę samochodem. No i czekało nas 400 km drogi. Pokonałam całkiem sporo, wjechałam na A4, po czym poczułam, że coś jest nie tak. I na początku jadąc miałam wrażenie, że wjechałam na jakiś dziwny asfalt, bo zaczęło być bardzo głośno w samochodzie. Myślałam, że jest to kwestia asfaltu. Potem niestety zaczęłam słyszeć jakieś stukanie, więc zjechałam z drogi, bo czułam, że po prostu jest coś nie tak. No i w pewnym momencie samochód zaczął się trząść i się bardzo wystraszyłam. Zjechałam w sumie na jakieś obiekty magazynowe, gdzieś dużo firm było wokoło i był normalnie parking wzdłuż drogi. Dosyć sporo miejsca, więc zaparkowałam w bezpiecznym miejscu, nie przy autostradzie, tylko w ogóle zjeżdżając gdzieś boczną drogą w jakieś tam osiedle. Więc zaparkowałam w bezpiecznym miejscu, tak żeby sobie obejść auto. W ogóle za mną też po chwili stanął kierowca ciężarówki z Czech.
No i zobaczyłam, że z kołem jest coś nie tak. Okazało się, że nie ma 2 śrub. W ogóle 2 szpilki były urwane, a pozostałe 3 śruby były poluzowane. Czyli mogło dojść do tego, że koło by nam odpadło na autostradzie. No i cóż, zaczęłam dokręcać te śruby palcem. One były tak poluzowane, że spokojnie palcem mogłam je dokręcić. Po czym ten kierowca ciężarówki zauważył, że ja się kręcę wokół samochodu, że coś tam grzebie przy kole, no i po prostu wyszedł mi pomóc. To był Czech. Całe szczęście udało się nam dogadać. Całe szczęście też w bagażniku, chociaż w sumie to i tak później nie miało żadnego znaczenia, wyciągnęłam klucz, żeby dokręcić te śruby, no i ten Czech mi te śruby pozostałe 3 dokręcił. Teoretycznie stwierdził, że mogę jechać, ale bardzo wolno, tak 50 km na godzinę, jeśli gdzieś tam muszę dojechać. Spróbowałam, natomiast dalej czułam i słyszałam, że coś stuka w aucie i mówię, nie, ja nie jadę i ja chyba nie dojadę na to lotnisko, a zostało nam tylko 50 km. No i byłam w sumie na łączach z moją siostrą, a ostatecznie zadzwoniłam po pomoc drogową 24 godziny na dobę. Wcześniej dzwoniłam w kilka innych miejsc, to w ogóle nikt nie odbierał, a to było jakoś godzina 2:30 w nocy. No to niektóre osoby nie odbierały w ogóle telefonu, ale ostatecznie dodzwoniłam się do gościa, który odebrał za pierwszym razem. I tak na początku był zaspany, więc nie do końca jakby zrozumiał, o co mi chodzi, ale już wstał, jakby szykował lawetę i wiedział, gdzie ma po mnie przyjechać. Natomiast zadzwoniłam do niego drugi raz, bo tak czułam, że on chyba nie za bardzo zakumał, o co chodzi, bo chciał zabrać samochód na lawetę, potem mnie zawieźć do siedziby, żeby podpisać umowę, żeby wynająć mi auto, żebym mogła dojechać na to lotnisko, ale ja miałam tylko 2 godziny czasu na to do zamknięcia bramek i nie dałabym rady ogarnąć tego wszystkiego, o czym on powiedział, więc powiedziałam mu, że ja muszę dojechać na lotnisko w przeciągu 2 godzin, bo zamykają mi bramki i nie dam rady tak objechać tego wszystkiego i załatwić, i czy moglibyśmy jakoś, nie wiem, inaczej to rozwiązać. Ostatecznie przyjechał, zobaczył nas, był mega w ogóle zdziwiony całą tą sytuacją i akcją i powiedział tak: to ja was zawiozę lawetą na to lotnisko, a jak będę wracać z powrotem, to zabiorę auto na lawetę, no i pomogę pani i spróbuję zorganizować jakoś naprawę, zobaczymy, co się stało, i postaram się, żeby jak pani wróci z wakacji, auto było naprawione. No i tak się, słuchajcie, stało. Facet zawiózł nas bezpiecznie na lotnisko, jeszcze mieliśmy trochę czasu, żeby na spokojnie się tam ogarnąć, usiąść, odetchnąć. Samochód odebrał, scholował, no i byłam z nim na łączach przez cały czas naszych wakacji. Samochód został naprawiony. Coś tam, słuchajcie, okazało się, że wcześniej jak były koła ściągane, to zbyt mocno dokręcili te śruby i te szpilki były tak spieczone, że się urwały. Jak on z kolei próbował odkręcić pozostałe śruby, to też szpilki się ułamały. No i w sumie mam ostatecznie chyba na nowo nawiercone te śruby, mam wymienione łożysko, mam wymieniony hamulec. Samochód udało się naprawić w przeciągu tygodnia, gdzie gościu i tak mi tłumaczył, że po prostu uprosił jednego mechanika, żeby naprawić mi ten samochód, bo ogólnie tam na Śląsku jest duży problem z mechanikami, bo nikt nie ma czasu, każdy jest zawalony robotą. No i w przeciągu tygodnia naprawić czyjeś auto, no ciężko, bardzo trudno. Jeszcze wiecie, zdalnie mnie nie ma i w ogóle załatwia mi to jakiś totalnie zupełnie obcy gościu, którego kompletnie nie znam. Ale wiecie, czasami człowiek
ma taką intuicję do ludzi. I totalnie temu gościowi zaufałam, bo ja na Śląsku tam prawie nikogo nie znam. I no nie wiedziałam, co mam zrobić, a no kompletnie. Auto w totalnie nieznanym mi miejscu i no po prostu tak, zaufałam i słuchajcie, bardzo dobrze zrobiłam. Facet mi pomógł, powiedział, że kurczę, trzeba sobie pomagać. Potem jak już byłam na wakacjach, to się w sumie zastanawiałam, czy zrobiłam dobrze, bo w sumie oddałam auto nie podpisując żadnej umowy, tylko kluczyki i heja. Ale no, taki trochę ryzyk fizyk, ale się udało. Po prostu, tak jak wam powiedziałam, znowu trafiłam na dobrego człowieka, który chciał pomóc. Potem poprosił mnie, jak już było po wszystkim, ja już też wróciłam do domu, no to poprosił mnie o wystawienie opinii na Google, no i napisałam mu ładną opinię, a on mi z kolei dał cynka, że najlepsza opinia na Google. No i w sumie na taką zasłużył, no bo kurde, bardzo mi pomógł. Także słuchajcie, historia niesamowita. Ale tak, jak się coś dzieje, nagle, nie wiem, stanie wam auto w środku nocy, gdzieś, gdzie nie wiecie tak naprawdę, gdzie jesteście, no to pomoc drogowa, assistance. I tak w sumie udało mi się załatwić sytuację. A to, że mi gościu pomógł, to jest, wiecie, też czysty przypadek, bo mogłabym trafić na kogoś, kto tylko by mi scholował auto i w ogóle nawet by się nie zaangażował w całą tą sytuację. Więc takie trochę szczęście w nieszczęściu. I ogólnie, jeśli chodzi o samochód, to tak też szczerze wam powiem, ja bardzo bym chciała zmienić samochód. Bardzo bym chciała. Natomiast teraz no, moim priorytetem jest ten dom, ale gdyby nie ten dom, to ten samochód już bym dawno zmieniła. No bo już wypadałoby, żeby wymienić na coś lepszego. No i jak już się przeprowadzę i zamieszkam, to kolejnym moim celem będzie właśnie samochód. Także tak, żeby zmienić na coś lepszego, na coś, co też będzie bezpieczne, nie? Nie wiem, czy to widać. Dzisiaj trochę taki inny make-up, bo użyłam błękitnej kredki, chociaż ona trochę się rozmyła. Błękitnej kredki tutaj od wewnątrz na górze i na linii wodnej oka też, ale no tak jak mówię, ona trochę się rozmyła. Jednak jest trochę inna kolorystyka na tym oku i bardzo mi się podoba, bo to jest też taki trochę letni, fajny klimat. Bardzo ładnie. A już wam mówię, co to jest za kredka. Ona jest z Eveline. To jest żelowa kredka waterproof z serii Varieté Gel Eyeliner i to jest numer, czy ja mam tutaj numer 13. Błękitna. Nałożę ją na dłoń, tak żebyście wyraźnie zobaczyli kolor. O, piękne, nie? Tylko tak jak mówię, ja sobie też tak trochę rozmyłam palcem, łącząc z matowym brązowym cieniem, tutaj od wewnętrznego kącika oka, natomiast można no, trochę to pogłębić. Piękny, taki letni vibe. Kurde, mamy wrzesień, a jest tak gorąco. Także słuchajcie, ja już jestem gotowa. Jeszcze tylko pokażę wam stylizację. Wychodzę na miasto i jadę odebrać dokumenty. A że będę w centrum, to myślę, że zahaczę o ulubione lody pistacjowe. To jest lodziarnia Ice Cream i ona jest na ulicy Gołębiej w Poznaniu, tuż obok Wrocławskiej. Z tego co widziałam, bo przeglądałam też inne lodziarnie w Poznaniu, no to Ice Cream otworzyło się również na Placu Wolności, czyli są 2 punkty w Poznaniu. Tam nie byłam, nie wiem czy mają te same smaki, podejrzewam, że tak. No i tak jak mówię, tam mają najlepsze lody pistacjowe. Ostatnim razem byłam, to była niesamowita kolejka. I były 2 rodzaje lodów pistacjowych. Jedne były pistacje takie, które zawsze są w ich ofercie, crunchy,
I to są pistacje, z tego co pamiętam, z Sycylii. Bezpośrednio z Sycylii je sprowadzają. A drugie lody były, i to była nowość, z jakiegoś miasta, chyba na By, już nie pamiętam. Gdzieś to w relacjach mam zapisane, bo czasami wrzucam Wam relacje, fotki na Instagrama. Nie wszystko jest na YouTubie, część rzeczy jest w relacjach na Instagramie. I to były lody, które miały taką gładką konsystencję, totalnie wszystko zmielone. Bardziej mi smakują te crunchy, ta tradycyjna wersja, która zawsze jest w ofercie, ale wzięłam sobie tej. Chętnie bym się w ogóle wybrała na rower. Też a propos roweru, słuchajcie, tak, ostatnio chodzę z zamiarem, bo są wyprzedaże fajnych rowerów i ten mój to jest taki Grat, ale to jest rower w ogóle, który wzięłam z, no, od moich rodziców, bo to jest stary mój rower, jak świat, nie wiem ile on ma lat, z 20 lat nawet może. Nie, no nie wiem czy ma 20, ale no na tym rowerze niezbyt dobrze się jeździ. Teraz jest zupełnie inna technologia tych rowerów i tych amortyzatorów i nie wiem, nie znam się na tym, bo ja na rowerze naprawdę bardzo mało jeździłam, ale w związku z tym, że ja teraz jestem bardziej aktywna i oprócz treningów chcę robić coś więcej, czyli i trochę biegać, i trochę rower, no to ja bardzo bym chciała zainwestować w rower i teraz jest bardzo dobry czas, bo są wyprzedaże i mega promocje na rowery. Już się nawet do jednego przymierzałam i wiem, marki Cube. Nie wiem, jakie Wy macie rowery. Dajcie mi znać w komentarzu, jaką może marką rowerów powinnam się zainteresować, jaka jest dobra. Ja akurat patrzyłam na Cube i słyszałam, że te rowery są bardzo dobre. No i teraz są promocje, na przykład z 5000 na 3000 można kupić rower. I też do jednego się przymierzałam i wiem, że mi na przykład pasuje MK. No, więc no, rower też bym chciała, ale zobaczymy. Spodenki mam z Zary. Z Zary tutaj ten top, nie pamiętam. To jest chyba Sinsei, tak. Albo to jest H&M, albo Sinsei. Stary top w sumie z zeszłego roku, ale bardzo go lubię. Mam tutaj dużo fajnych nowych perfum, które są inspiracją Toma Forda. Made in Lab. I no... Teraz sobie takie powybierałam, bo pomyślałam, że będą spoko bardzo na jesień, a jedne perfumy, słuchajcie, już też znowu mi się kończą. Kupiłam sobie na jesień, a mi się kończą. I teraz tak, tu mamy 117, 84 Leather, to te bardzo lubiłam. Oriental Fruity 149 i 117. A to 117, ładne są. Te są Red Cherry, ok, a tych nie miałam, 117. Ok. O, czuć wiśnie. O, tak. Dobra, to ja dzisiaj chcę te 117, inspiracja Toma Forda, Red Cherry. Czuć wisienkę. No, jestem bardzo ciekawa, jak wyjdę na dwór, na miasto, w słońcu, jak to będzie, ale jak to się ulotni, bo teraz to jest takie mocne, ale czuję już tutaj takie z tyłu nuty fajne. I to jest gorzki migdał, likier, czereśnia, a czereśnia, ja mówię wiśnia, czereśnia, śliwka, róża turecka, jaśmin, wanilia, cynamon, drzewo sandałowe. No kurde, podobają mi się. 117. Boskie. Ale powiem wam, piękne.
Ja nie mogę. Okej, dobra, trochę jest tutaj ciemno, ale zasłoniłam sobie rolety. Zasłoniłam sobie zasłony w salonie, bo jest tak gorąco, że ja nie chcę, żeby mi tutaj słońce paliło. Jest mi bardzo duszno, znowu mam dzisiaj ciężką głowę. Wczoraj mnie głowa trochę rozbolała i dzisiaj właśnie miałam sobie kawy zalać. Specjalnie sobie jeszcze kawkę zrobiłam. Zapomniałam. Więc o właśnie, tutaj teraz słońce daje, więc zasłoniłam sobie okna, gdzie z reguły robię to bardzo rzadko, bo no, wolę mieć taką otwartą przestrzeń, ale pokażę Wam, jak oliwki wyglądają. To jest właśnie mój Grad rower, a oliwki trochę się tutaj odbijam. Więc może dobra, wyjdziemy na chwilę na zewnątrz. W ogóle otworzę, bo kot sobie może wyjdzie. Ej, właśnie, ja też je miałam podlać. Nawet nie wiem, czy przecież tutaj padało, jak mnie nie było, więc dobra, wezmę sobie od razu konewkę. Myślę, że w tym upale powinnam je podlać. Tak, kawę sobie zalałam. Ogólnie weekend mam zaplanowany. Dobrze, weekend mam zaplanowany, więc dzisiaj sobie tak poczekam do wieczora, bo posprzątam sobie tak trochę, ogarnę przestrzeń wokół. Nie jest źle, ale na pewno muszę posprzątać łazienkę i powycierać kurze i trochę w kuchni sobie przetrzeć, bo w sumie jutro wyjeżdżam na weekend, więc jak wrócę, to chciałabym wrócić do czystego mieszkania. Też kotkiem się trochę zająć, jego kuwetą również. Jedzonko, picie ma. No. Więc poczekam sobie do wieczora, aż tak trochę wszystko zelżeje i zrobi się chłodniej, to wtedy sobie ogarnę przestrzeń, zrobię sobie też jakąś pyszną kolację. Mam nadzieję, że do wieczora jakoś ta ciężkość głowy mi przejdzie, nie będzie mnie już tak głowa bolała. No, bo było rano ok i tak czułam, że jak wyjdę na zewnątrz i poczuję ten skwar, to znowu. Właśnie, też zapomniałam śmieci wynieść. O Jezu. No, boskie, czyli to były te 117. Więc będą teraz moimi ulubionymi na jesień. A powiem Wam, tak bym chciała, żeby trochę ta pogoda zelżała. Bo mam ochotę na jesienne klimaty. No więc właśnie bałagan, gąbeczki do mycia sobie tutaj uszykowałam. No więc tak, za dużo rzeczy jest na wierzchu, więc muszę zrobić porządek. Oś, jeszcze Wam nie pokazywałam, że mam takie wzorniki mozaik. Też niektóre są ciekawe. Tutaj mamy zieleń, a tutaj z tych heksagonów podobają mi się te, tylko to są chyba na ścianę, ogólnie chyba do łazienki, do kuchni też na ścianę. Te też są fajne, takie, nie wiem jak to nazwać, łezki czy listki. To jest Dunin. Elements of Style. Tutaj mamy Raf Decor, czyli ta marka, której zamawiałam właśnie te próbki. I tu mogę Wam pokazać, jak to wygląda. O, coś takiego.
Te ładne, nie? Te też są spoko. To jest właśnie oliwka. Też mi się to podoba. W sumie na ścianę w łazience to mi się podoba. Z tych to nie. A z tych tutaj co mam? O właśnie. Czyli tutaj mamy heksagon. To jest ładne też. To ładnie wygląda. I tutaj coś takiego, ale to jest takie chyba zbyt... Takie kwiatki to chyba nie dla mnie. Nie. Kwiatki to na pewno nie. A tutaj jeszcze zerknijmy, co mamy. Coś takiego, ale nie. To raczej ten wzór dla mnie to nie. Tutaj też chyba nie. A to, co tutaj mamy? Tutaj raczej nie. I to chyba też nie, czyli dobra. Ok, to muszę sobie zrobić zdjęcia i wysłać. To było to, nie? Tutaj mi się podobało coś. Czy to było... O tak, to. Dobra, to tu zrobię stricte zdjęcie, bo muszę jednej osobie wysłać, która robi mi projekty łazienki. Jeden projekt łazienki mam, tej górnej z wanną, ale jeszcze czekam na drugi projekt dolnej łazienki. Tam chcę trochę poszaleć. Chcę zrobić tak bardziej designersko i coś właśnie z kolorem oliwkowym. I to nawet całkiem nieźle wygląda. Jestem. Która jest godzina? 18:17. Co prawda jeszcze pali słońce, ale ja czuję się już o niebo lepiej, trochę odpoczęłam, głowa nie jest ciężka i mam ochotę wziąć się za sprzątanką. I myślę, że zacznę sobie od kuchni, tutaj sobie wszystko ogarnę. Latają mi też muszki, więc za chwilę też wyciągnę te taśmy, które się przykleja na okna, gdzieś na płaskiej powierzchnie. Właśnie, gdzie ja to mam? To jest to, o tym właśnie mówię, Expel, taśma na muchy. Na tych taśmach jest pokarm, które muchy zjadają, po czym one padają. I to jest bardzo, słuchajcie, takie estetyczne, niewidoczne. Naklejacie na okna albo tutaj na płytę między szafkami. To jest taki leciutko żółty pasek, czy przezroczysty pasek, raczej przezroczysty, to jest tak, przezroczysty pasek, na którym jest powiedzmy tutaj taki, o wiecie, żółty pokarm. Natomiast to jest, jak przykleicie na szybę, to jest prawie że niewidoczne. Takie, tak jak powiedziałam, bardzo estetyczne, delikatne. I to nie jest tak, że muchy się do tego przyklejają, tylko one zjadają ten pokarm i one padają. I potem jak odkurzacie podłogę, no to odkurzacie te muchy, które leżą na podłodze, czy tam ścierką zbieracie to, co leży na blacie. Więc te muchy się do niczego nie przyklejają i nie wygląda to jakoś tak, wiecie, nieciekawie. I to muszę przykleić, bo zaczyna się ten sezon muszek, owocówek. I poprzyklejam sobie to w niektórych miejscach. Także tak jak mówię, zacznę od kuchni. Muszę też sobie wyczyścić to miejsce w narożniku z tą tacką. W ogóle też posprzątać trochę rzeczy stamtąd, bo jest trochę tego za dużo. I nie podoba mi się to, jak to wygląda, więc trochę dzisiaj pokombinuję i przearanżuję to miejsce. A jak skończę kuchnię, to wejdę do łazienki, więc dzisiaj wieczorkiem taki trochę organizacyjny czas tutaj w mieszkanku, trochę sprzątania. Ale ja bardzo to lubię. Powiem Wam, że lubię czasami tak ogarnąć sobie mieszkanie, posprzątać. Później człowiek ma taką mega satysfakcję i potem przyjemnie się siedzi. A plan mam dzisiaj taki, żeby sobie usiąść w salonie, coś miłego obejrzeć, coś miłego posłuchać
i zrobić sobie jakąś taką dobrą kolację, sobie odpocząć i po prostu pójść spać. Jutro zacząć dzień na nowo. Jutro jadę w rodzinne strony, więc wiem, że miło spędzę czas i dalej będę sobie odpoczywać i się relaksować. Tak, także no. Zapaliłabym świeczkę, ale jest za gorąco, więc myślę, że może prędzej zapalę sobie jakieś kadzidełko na stole, ale to jak już wszystko sobie tutaj ogarnę i posprzątam. Ale właśnie też nie mogę się doczekać tych jesiennych wieczorów, kiedy powietrze jest już takie nieco chłodniejsze i na ten klimat właśnie świeczek. Naprawdę nie mogę się doczekać, więc dobra. Zaczynamy. Zacznę może, jak już mam te taśmy w ręce, to zacznę sobie od tych taśm. Na tym jednym pasku mam ich 6. Myślę, że tutaj wykorzystam sobie jedną i chyba tutaj nad tymi owocami. A jak ma rolety spuściło? O, może trochę tak. Rany, gorąco. Ale jeszcze tak krótko Wam powiem, że choć to mieszkanie nie jest moje i je wynajmuję, to naprawdę bardzo je lubię. Naprawdę czuję się tutaj dobrze, jak u siebie. To jest taka moja oaza, którą sobie sama stworzyłam. Pewnie przez to, że mam tutaj swoje ulubione meble, które zresztą bardzo lubię. I to otoczenie, które sobie tutaj stworzyłam, ale pomimo tego, że to nie jest moje mieszkanie, to bardzo je lubię. Serio. Chyba rzadko tak jest, nie? Że jak ktoś wynajmuje czyjeś mieszkanie, to nie czuje takich emocji, takich uczuć co do tej przestrzeni, kurczę, nie wiem, ale ja się tutaj dobrze czuję, bo po prostu sama sobie stworzyłam tę przestrzeń wokół, może właśnie dlatego. A to jest najważniejsze, nie? Żeby czuć się jak u siebie. Dzięki temu człowiek tak szybciej dochodzi do siebie i staje na nogi. No i czasami mam tak, że jak wracam do tego mieszkania, nie wiem, po całym dniu albo po kilku dniach powrotu skądś tam, to mam takie nareszcie jestem. Taką ulgę czuję. Fajnie, to jest bardzo fajne uczucie. Uważam, że tak powinno być. Przesypuję sobie moje ulubione guilty pleasure. Moje ulubione słodkości. Dobra, zajmę się tacką. I tak, tutaj mam wyciągnięte suplementy i część suplementów sobie tutaj zostawię. Natomiast tutaj mam olej na odporność marki Nojo. I tutaj pamiętajcie, że po otwarciu ten olej trzymamy w lodówce. To jest olej z alg omega-wie. Olej, który buduje odporność, który regeneruje skórę i też jeśli skóra jest przesuszona po ekspozycji słonecznej, ten olej sprawia, że ta skóra staje się bardziej nawilżona. Oczywiście trzeba być tutaj regularnym, pić codziennie, najlepiej na czczo, jedną nakrętkę takiego oleju. Tak, z samego rana. Można popić później, nie wiem, jakimś sokiem, wodą, tak żeby zabić nieprzyjemny smak. Może nie jest to jakoś rewelacyjny smak w odczuciu. Żeby przełknąć olej, to też trzeba... Przełykanie oleju nie należy do najprzyjemniejszych czynności, no bo
Nawet ja mam z tym problem. Tak jak lubię wiele rzeczy próbować, dużo rzeczy mi smakuje, tak nawet z przełykaniem właśnie tego oleju to tak niekoniecznie dam radę, ale później muszę się czegoś napić, muszę czymś popić. No ale tutaj macie też witaminę E, witaminę A, witamina D3, czyli no wszystko, co wpływa bardzo dobrze na kondycję też waszej skóry, włosów, paznokci. Tutaj jeszcze macie olej z czarnuszki, kwas linolowy, kwas oleinowy, olej słonecznikowy, olej z alg i olej lniany. No wszystko, co idealnie też właśnie wpływa na włosy. I tak jak mówię, trzymamy w lodówce tuż po otwarciu. Tam to idzie do lodówki. Tutaj mam syrop z imbiru, który jeszcze nie jest otwarty, a trzymam na tej tacce, więc może bez sensu. Ja sobie ten syrop z imbiru otworzę jakoś na jesień, bo on tutaj ma datę no, do przyszłego roku, do sierpnia, więc ja sobie to zostawię i będzie na jesień. Co my tutaj jeszcze? To jest w ogóle do przytarcia, bo jest zakurzona herbata w tym pięknym opakowaniu. No, herbatkę sobie zostawię, to opakowanie tu. Natomiast mam tutaj miody, które niezbyt atrakcyjnie wyglądają i w ogóle teraz póki co na razie po miody nie sięgam, bo jak jest tak gorąco, no to nie robię sobie herbat tak słodkich, bo mi to po prostu nie wchodzi. Ostatnio częściej robię sobie rumianek, jakieś herbaty ziołowe, melisa, mięta, rumianek i nawet łączę je. A tego typu herbaty na słodko to myślę, że dopiero też wjadą na jesień, więc sobie póki co na razie schowam sobie te miody. Natomiast kupiłam nową oliwę, chyba w Lidlu, więc to sobie będzie tutaj stało na tacce, ale na razie odłożę, bo tackę i tak przemyję. Cukier, kurczę, powiem wam, ja cukru w ogóle nie używam, jedynie jak goście do mnie przyjeżdżają, no to mój tata słodzi akurat herbatę. Ale ja w ogóle... I teoretycznie to stoi tak nieużywane i równie dobrze mogłabym mieć tutaj jakieś cukierki prędzej, coś słodkiego i tak sobie myślę, że ja przysypię ten cukier do pojemnika, no bo ja nie korzystam. A ta cukiernica jest z huty Krystal Anita, chyba z Niemiec to do mnie przyjechało. Jeszcze jest huta Julia, którą też bardzo lubię, ale to jest akurat z huty Anita. Ja w ogóle miałam takie kieliszki, ciekawe gdzie one są. Czy ja je wzięłam? Takie kieliszki do likieru. To były też moje ulubione. Ale powiem wam, że nie pamiętam, czy ja je zgarnęłam z domu. Chyba nie. No cóż, nic, kupię sobie nowe. Chociaż tamte, jak kupowałam tą cukiernicę, to fajne było to, że ja te kieliszki kryształowe dostałam w ogóle w prezencie. A ja to kupowałam sobie na święta w grudniu, więc nie wiem, czy to była taka grudniowa, mikołajkowa promocja, czy oni po prostu czasami coś dorzucają gratis. Ja z tych kieliszków do likieru, do koniaku byłam bardzo zadowolona. Jeden był żółty, a drugi był chyba fioletowy. Chyba tak. No. I tak, tutaj pieprzniczka, solniczka z Zary Home. W ogóle ostatnio, jakiś czas temu byłam w Zarze i były podobne. Co prawda chyba z cieńszego szkła, nie były z takiego, bo te są nawet takie kryształowe, można powiedzieć, bardzo grube, frezowane szkło, ładne. Natomiast tamte były takie delikatniejsze, ale też frezowane, takie ryflowane. No. Tak, suplementy. To, co na ten moment biorę regularnie, to są te, czyli witaminka D oraz kompleks B witamin.
żeby dalej działać na włosy, wzmacniać włosy też i też budować odporność i się regenerować. Tutaj mam Happy Belly Noyo Intima. Noyo Intima też sobie tutaj sięgam, tak powakacyjnie. Noyo Boost i probiotik. Te probiotyczne to sobie zostawię, bo też nie chcę brać wszystkiego na raz. Happy Belly, probiotik i Noyo Boost tutaj na energię. Nie wiem, czy te sobie nie zostawić na wierzchu. Nie mam, no chyba zostawię, a te sobie tutaj schowam. Rzeczy uszykowane. Myję tylko tackę, bo jest brudna, chociaż bywało czasami gorzej. I sobie tutaj wszystko odświeżę.